Tak wyglądała Praga w krytycznej chwili kryzysu czechosłowackiego. W dniach, kiedy władze czechosłowackie utraciły kontrolę nad sytuacją w kraju. Kiedy rządy 5 państw socjalistycznych zdecydowały się wysłać tam swoje wojska. Coraz wyraźniejszy bowiem stawał się fakt, że siły prawicowe chcą wyrwać Czechosłowację z naszej wspólnoty. Nie mogliśmy się zgodzić, aby nasza południowo-zachodnia flanka została odsłonięta dla wrogów, a przede wszystkim dla militarystów zachodnio-niemieckich. W tym celu siły kontrrewolucyjne użyły perfidnego hasła neutralności. Ulice Pragi w dniu wkroczenia oddziałów radzieckich. Sytuacja napięta. Mieszkańcom stolicy niełatwo jeszcze zrozumieć sens i cel tej interwencji militarnej. Z tłumu padają pogróżki, dochodzi do starć, pożarów i zniszczeń. Ale nie naród czechosłowacki, choć w znacznej części zdezorientowany i poddany wrogim wpływom, jest tutaj przeciwnikiem. Wyniki rewizji w podziemnych magazynach broni wskazują, że to wytrawni fachowcy szykowali się do przejęcia władzy siłą. I nie zrezygnowali tak łatwo ze swych zamiarów. W rękach przypadkowych rozmówców antyradzieckie ulotki i odezwy. Tajne radiostacje przygotowane już zawczasu z pomocą zachodnich ośrodków dywersyjnych. Na murach domów oszczercze komunikaty, prowokacyjne hasła. Niszczono tablice informacyjne na drogach i ulicach. Plugawiono radzieckie godło państwowe. W takiej atmosferze wszelkie dyskusje zamieniały się w kłótnie i wzajemne pretensje. Żołnierze spełniający swój obowiązek starali się jednak zachować maksimum opanowania i godności. Oddziały polskie stacjonujące w Czechosłowacji nawiązują kontakt z lokalnymi władzami, aby wspólnie z nimi działać w kierunku przywrócenia ladu i spokoju. I jedni i drudzy wiedzą, że tylko w ten sposób może dojść do jakiegoś pozytywnego rozwiązania. Tymczasem w Moskwie na Kremlu prezydent Swoboda, sekretarz partii Dubček i inni czechosłowaccy działacze konferują z przywódcami radzieckimi. Nie są to grzecznościowe rozmowy. Chodzi o przyszłość Czechosłowacji, o najżywotniejsze interesy państw socjalistycznych, a może nawet o pokój w Europie i na świecie. Udzielamy wam pomocy przeciwko kontrrewolucji i interwencji z zewnątrz, mówią przywódcy radzieccy. Ale swoje wewnętrzne problemy musicie sami załatwić. My tego za was nie zrobimy i nie chcemy. Wiadomość o wynikach spotkania w Moskwie dotarła już do Pragi. Apele prezydenta Swobody, premiera Czernika i sekretarza partii Dubčeka wzywają do spokoju i rozsądku. Zaczęto zamalowywać prowokacyjne hasła. Wciąż jednak od nowa organizują się demonstracje sił reakcyjnych skierowane przeciwko legalnym władzom czechosłowackim i porozumieniu zawartemu w Moskwie. Poza grupami młodzieży nikt jakoś nie przyłącza się do tych pochodów, mimo podżegających wezwań z eteru, zwłaszcza z zagranicy Niemiec zachodnich. Wzmaga się dążność do normalizacji życia. Ludzie pragną spokoju. Pragną powrotu do normalnych stosunków z bratnimi krajami socjalistycznymi. W rocznicę września wielka manifestacja antywojenna mieszkańców Warszawy. W swym wystąpieniu premier Cyrankiewicz omówił również wydarzenia w Czechosłowacji, tak ściśle łączące się z problemem naszego bezpieczeństwa i pokoju. Ani na fanfary. Jest miejsce na troskę, taką jak u rodziny, która czuwa przy łożu chorego, aby stanął na własnych nogach. Jest determinacja taka, z jaką się ratuje tonącego, aby żył. Przyjdzie czas, kiedy rekonwalescent będzie widział i rozumiał, kto go ratował, a kto chciał go wciągnąć w topiel. Z ufnością patrzymy w przyszłość. Właśnie dlatego, że ku wściekłości imperializmu
i międzynarodowej reakcji z zachodnio-niemiecką na czele, że pokrzyżowaliśmy w porę działania wspieranej przez nich kontrrewolucji w Czechosłowacji. W ten sposób realizujemy hasło nigdy więcej Monachium, nigdy więcej września za waszą wolność i naszą. Niech żyje nasza ojczyzna, Polska Ludowa. Niech żyje Ludowe Wojsko Polskie. Niech żyje bratnia Czechosłowacja. Niech żyje nierozerwalna przyjaźń polsko-radziecka. Niech żyje pokój.